Dzień dobry. Tego na kanale u mnie jeszcze nie było, jeszcze u Kwaska nie widzieliście mydła bez zapachu. Zazwyczaj i do tej pory były to mydła, które jakiś zapach miały. Tymczasem przy okazji wizyty u Marcina i u Joasi, przy okazji wizyty na dwaostrza.pl miałem okazję otrzymać od Marcina taką próbkę. To jest próbka mydła Abate Lamantia Gogol. To jest, jak zapewnia taka próbka w takim zgrabnym słoiczku, jak zapewnia producent, jest to mydło bezzapachowe, że możemy się skupić na samym mydle. Ale otworzyłem słoiczek i to mydło tak całkiem moim zdaniem nie jest bezzapachowe, więc będę musiał się odnieść w trakcie golenia do tego zapachu, bo poczułem zapach i bynajmniej to nie był zapach samego mydła, samej takiej masy mydlanej. Ja tutaj coś ciekawego wyczułem. Będzie też bardzo ciekawa brzytwa, którą wysłał mi do ostrzenia kolega Tomek. Tą brzytwę, dwie właściwie były brzytwy. Tą brzytwę naostrzyłem i z przyjemnością się dzisiaj nią ogolę. Tymczasem pobieram z tego słoiczka taką porcję tego mydła. Znowu poczułem ten zapach. Oprócz masy mydlanej jest jeszcze fajny, ciekawy zapach, o którym Wam zaraz powiem. Taka próbka na 2-3 golenia jak najbardziej. To jest taka, jak widzę, forma pasty. Co jest taka forma pasty? Jak widać, dosyć miękka. Pobrałem dużą próbkę. I próbka wyląduje w tygielku na dnie. Dzisiaj to pianą zajmie się pędzelek z Portugalii, Semogi. Proszę bardzo, jest już na dnie. Bardzo, bardzo miękka pasta. Pędzelek, pozwólcie, że spłuczę palce, co troszkę jest kłopotliwe, ponieważ ta masa jest bardzo śliska. Zaraz już jest długi, więc będzie co golić. Jest zwilżony pędzelek ze świńskiego włosia, który zaczyna mi się ładnie rozkładać. Spójrzcie, włosie ekstra. Końcówki już zaczęły się jeszcze bardziej rozdwajać, a tutaj, gdybyście mogli się przyjrzeć, to tutaj już są fabrycznie były rozdwojone, reszta jeszcze bardziej się rozkłada. Fajny, ergonomiczny pędzelek, 22 mm knot. Robimy pianę. Mydło Gogol. O takiej nazwie od znanej włoskiej mydlarni Abate Lamantia. Proszę. Knot w śwince, w takim świńskim włosiu moczę dłużej niż borsuk, ponieważ w przeciwieństwie do borsuka, który gromadzi wodę między swoimi włosami, między swoimi włóknami, świński knot wciąga wodę we włos i działa to troszkę na innej zasadzie, dlatego pędzle ze świńskiego włosia trzeba dobrze namoczyć, żeby zmiękły. One wtedy stają się porównywalne do dobrych borsuków. Proszę. Piana powstaje, zobaczcie jak się błyszczy. Ale to jeszcze nie koniec, bo z tej próbki, sporej próbki, którą pobrałem, jeszcze sporo jest w tyglu. Mogę wziąć czarny tygiel, mam też taki czarny, byłoby bardziej widać, ale tam jeszcze jest sporo tego mydła.
Prezentowałem Wam kiedyś mydło Abate Elamantia o zapachu neroli. Piękne, w ogóle tak szczerze mówiąc, to są ten producent, jeśli chodzi o zapachy, to naprawdę są świetne. Prezentowałem Wam też inne mydła od tego włoskiego producenta. Jeśli będziecie chętni, to zapraszam do sięgnięcia do tych odcinków, w których były jeszcze trochę jest mydła na dnie. Wszystko wbijemy w węzeł. Zapraszam Was do obejrzenia tych odcinków, gdzie mydła od tego producenta prezentuję. Dobre mydła to jest baza roślinna. I tutaj we wszystkich mydłach użyty jest szafran. Użyty jest szafran, który ma dobroczynne działanie, jeśli chodzi o naszą skórę. Proszę bardzo. Nie jest to zapach samego mydła. To nie jest zapach takiego szarego mydła. Tutaj jest pewna doza świeżości. I wiecie co? Ja mam wrażenie, że czuję tutaj eukaliptus. Nie chciałbym porównywać teraz w tej chwili tego mydła do innego włoskiego mydła, które mógłbym tutaj wymienić, ale jest takie mydło włoskie, że tam eukaliptus jest wyraźniej wyczuwalny, ale tutaj właśnie też w pewnym stopniu ten eukaliptus jakby sprawia wrażenie, że to jest taka świeżość, która się wydobywa właśnie z tej piany. Patrzcie. W środku nie mamy już chyba nic. Przechodzimy na twarz, włosy zaraz już zwilżyłem. Proszę, piana odrywa się. Tak, to jest to, co czułem. A gwoli ścisłości, eukaliptus to jest nie tylko zapach, ale to też jest wrażenie świeżości. No więc się nie myliłem, jest eukaliptus. To jest wrażenie świeżości, które przypomina trochę działanie mentolu, ale ten olejek to jest, zdaje się, eukaliptol. Patrzcie, piana. Jakiej dobrej jakości piana powstaje z tego mydła. Delikatny, bardzo delikatny aromat eukaliptusa. Bardzo delikatny. Ja czuję, że mogę jeszcze dodać wody. Kilka kropli z kranu, bezpośrednio z wylewki, żeby tą pianę... O, teraz jest jeszcze lepiej. Proszę, spójrzcie. Ogolę się dzisiaj brzytwą. Czuję chłodzenie, czuję wyraźne chłodzenie na skórze. Ogolę się brzytwą, którą wysłał mi do ostrzenia kolega Tomek, razem z drugą brzytwą, którą też Wam zaprezentuję za jakiś czas na kanale. Brzytwy nie miały krawędzi tnących. Nie można by było nimi przekroić dosłownie nic, ale teraz już są w stanie takim doskonałym do golenia. Jedną z nich to jest zabytkowa brzytwa o bardzo ciekawym kształcie. Dobre mydło, naprawdę, przyjaciele. Gdyż Wam pokazuję brzytwę, a zarost niech sobie mięknie pod wpływem tego mydła. Czuję wyraźne chłodzenie, jednak to nie jest takie chłodzenie, które powoduje drętwienie skóry, a raczej chłodzenie, które powoduje wrażenie orzeźwienia. Wyraźne takie wrażenie orzeźwienia, ale nie są porażone nerwy na skórze twarzy. Śliska konsystencja. Już Wam pokazuję brzytwę, żeby nie przedłużać. Brzytwa. To jest brzytwa, która wygląda tak. Spójrzcie. Best Quality Solingen. Ja widzę taki napis, a Wy widzicie S&S na puncy nabite w ten sposób.
Ja zająłem się tą brzytwą, ponieważ tutaj były też nie wszędzie usunięty przez kolegę nalot, przez kolegę, który mi ją powierzył do tego, żeby się nią zająć. Spójrzcie, jaki ma ciekawy kształt grzbietu. Nie jest to kształt półokrągły, tylko to są płaszczyzny. I na grzbiecie tutaj też jest płaszczyzna, wyglądająca w ten sposób. Bardzo ładna brzytwa. Naprawdę cieszy oko trzymanie takiej ładnej brzytwy w ręce. Szlif tu jest, podejrzewam, że to jest full hollow. Szlif, tak wyglądający grzbiet. Ząbki tutaj z tej strony szyjki. I tutaj też spójrzcie, jak jest zrobiona szyjka. Jest lekko wklęsła. Pięknie wykonana brzytwa, naprawdę. I co jeszcze też interesujące w tej brzytwie, to popatrzcie na piętę, która jest ścięta podobnie jak w brzytwie Kamiyo Yukio, którą prezentowałem Wam jakiś czas temu. Widzicie? Pięta nie zaczyna się tu, ale jest ścięta, dopiero zaczyna się krawędź nąca tutaj. O Jezu, trzęsą mi się ręce, przepraszam, ze zmęczenia. Tak wygląda. Przepiękna. Podejrzewam, że to jest Silver Steel, sądząc po kolorze tej stali. A jeśli chodzi o okładki, ja miałem wrażenie, że to są okładki rogowe. Dopóki nie zajrzałem do środka, to jest karbon. Okładki są wykonane z karbonu. Pięknie błyszczą. Na pierwszy rzut oka mamy wrażenie, że to są okładki z rogu. Pięknie wykonane, zakute nity. To są jedne z ładniejszych okładek, jakie miałem okazję podziwiać. Tak przyglądając się brzytwie, świetnie zrobiony klin. I taka brzytwa mnie dzisiaj ogoli. Tu jest 60 mm długość krawędzi tnącej. Przechodzimy do golenia. Zarost już jest porządnie zmiękczony, a piana, jak widzimy, nic nie straciła na swoim nawilżeniu, nie podsycha. Pierwsze przejście z włosem. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jak ona dzwoni. Bardzo, bardzo, bardzo dobra stal. Już można powiedzieć. S&S. Wyprodukowano w Solingen. Molimy się. Cały czas czuję właśnie takie wrażenie chłodu na twarzy w bardzo przyjemny sposób. I czuję eukaliptus. Brzytwa przyjacielu Tomaszu jest ostra. I tak goli. Myślę, że będziesz zadowolony. Mydło zmiękczyło zarost pięknie. Roślinne mydło, szafran i tłuszcze roślinne tak działają na skórę, że zmiękczają taki 5-dniowy, to już jest 5-dniowy zarost w takim stopniu. Proszę. Tak ją słychać, tą brzytwę, tak słychać tą stal. Bardzo twarda stal właśnie daje taki odgłos w czasie golenia, jak widzieliście, pokazałem Wam pod paznokciem, jak dzwoni pięknie. Dobra stal. Z tego, co powiedział mi Tomek o tej brzytwie, to jest to brzytwa z 20-30 lat ubiegłego wieku,
a wygląda tak świetnie, w takim stanie zachowana. Proszę. Goli bardzo zgrabnie. Takie ostrze, ja Wam powiem, długość krawędzi tnącej 60 mm to jest naprawdę bardzo fajna długość, jeśli chodzi o brzytwy zachodnie. Chciałem Wam też powiedzieć, z wielką przyjemnością obejrzałem dzisiaj pierwszy film mojego serdecznego kolegi Niedźwiadka, Karola, którego z tego miejsca pozdrawiam. Obejrzałem pierwszy film, bo wystartował ze swoim kanałem. Pod tym filmem wrzucę Wam odnośnik do jego kanału. Odwiedzajcie go. Bardzo miły, przyjemny człowiek, bardzo dobry przyjaciel. Moim zdaniem, jak na pierwszy film, to wszedł razem z drzwiami, ponieważ zaprezentował golenie kamisoli, co wymaga też pewnej umiejętności i wyszło mu to świetnie. Dlatego zachęcam Was, żebyście odwiedzili Karola na jego nowym kanale. Proszę. Pierwsze przejście załatwione. Mam wrażenie, że taka ilość mydła to jest za duża ilość mydła i będę musiał jeszcze trochę rozcieńczyć w tyglu, żeby to mydło jeszcze bardziej nawodnić. Proszę. Taka ilość mydła, piana stała się mniej zwarta, ale za to z większą ilością wody. Taką lubię. Cały czas czuję eukaliptus. Fajny. Tak szczerze mówiąc, to ja bardziej wolę eukaliptus niż mentol, chociaż kto wie, czy tutaj mentolu nie ma, ale ten eukaliptus, proszę, po dodaniu jeszcze pewnej ilości wody, jak wygląda piana. O, super. I takie od eukaliptusa jest wrażenie takiego chłodu. Czuję, jakby ten pędzel był zimny. Fajne wrażenie. Na lato jak najbardziej. Widzicie, mydło całkiem ciekawe. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego mydła jest taka, że już Wam mówię. Poczekajcie chwilę. Tylko napędzluję lepiej twarz. Zaraz Wam powiem. Jeszcze chwilkę o tej ciekawostce. To jest taka ciekawostka, że no proszę. Spójrzcie, jaka piana. Ta ciekawostka jest taka, że w edycji takiej pełnowymiarowej, bo to jest próbka, ale w pełnowymiarowej edycji tego mydła tam jest słoiczek bodajże 200 gramów bądź mililitrów. 444 powstały takie słoiczki tej edycji mydła, więc dla kolekcjonerów mydeł to może być gratka. Przejście pod włos. S&S. Początek, to jest początek zeszłego wieku. Piękna brzytwa, naprawdę cieszy oko. Przejście pod włos. I już jest bardzo gładko.
z tego co widzę, to mydło nie boi się, w cudzysłowie, nie boi się większej ilości wody, a wręcz przeciwnie, i skóra po przejściu, czekajcie, ja zobaczę na policzku. Bo tutaj z tego co widzę, poślizg jest naprawdę, teraz jeszcze jak dodałem więcej wody, poślizg jest naprawdę świetny. Proszę. Zobaczymy, co się dzieje po zgarnięciu piany. O, tutaj jest naprawdę dobrze, jest bardzo ślisko. I cały czas chłód na twarzy, ale pochodzący z tego eukaliptusa i delikatny zapach eukaliptusa. To nie jest tylko samo mydło. Zobaczymy, jak się spłukuje z narzędzia. Powiedziałbym, że ochrona jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy pianę i spłukujemy. Czy będzie nam maszynkę brudzić to mydło, czy będzie nam brudzić brzytwę. Spłukuję tylko pod samym strumieniem wody. Patrzcie. Zero piany, więc spłukiwanie jest na wysokim poziomie. Nie będzie też nam, to nie tylko spłukiwanie, ale też nie będzie nam zapychać narzędzia. Bardzo przyjemne golenie. I spójrzcie, w cudzysłowie nie ma zapachu, ale czuje się od tego mydła naprawdę świeżość. Można się tym samym goleniem cieszyć. A dodatkowo jest taka zaleta, że możemy użyć wody jakiej chcemy po goleniu. Mydło daje nam orzeźwienie, ale zapach pozostawia do naszej dyspozycji. Użyjemy to, co będziemy chcieli użyć sobie po goleniu. Dowolną wodę. Bo tutaj mamy tylko świeżość i lekki aromat właśnie eukaliptusa. Ale co ciekawe, nie jest to dodatkowy składnik zapachowy, tylko raczej podejrzewam, że producent zastosował tutaj eukaliptus, który ja czuję w formie takiej, żeby dawał chłodzenie, odświeżenie w trakcie golenia. Kochani, zmiękczenie zarostu, poślizg, to jest topowe, naprawdę. Podobnie jak w tych mydłach od Abaty i Lamantia, które Wam pokazywałem w poprzednich odcinkach. A brzytwa, kiedy ją czułem na kamieniu, tą stal, to się słyszy na kamieniu, jak jest presowana brzytwa, która jest wykonana z twardej stali. Bardzo wygodnie się trzyma tutaj palcami pod ogonem i to wybranie tutaj pod szyjką dodatkowo pomaga jeszcze, zapewnia jeszcze bardziej pewny chwyt. Palec nie ślizga się na prostej szyjce, tylko ta szyjka jest jakby z pewnym łukiem, który ułatwia chwyt. Proszę bardzo. Jak widzicie, poślizg, który pozostaje po zgarnięciu piany, jest na tyle dobry, że możemy
wizualnie bez piany, ale z zachowanym poślizgiem możemy ten zarost ścinać. Nie ma najmniejszego problemu. A po dodaniu wody, kiedy dodaję wodę, czuję jeszcze większy chłód. Fajne uczucie. Brzytwa łagodna w odczuciu. Naprawdę golenie przyjemne. Ale przede mną jeszcze jedno przejście. Ostatnie. Ona kształtem jest podobna do tej brzytwy Kami Yukio, właśnie z tym, z tak podciętą piętą, więc to ma jakiś sens. Mi bynajmniej tą brzytwą manipuluje się, tą właśnie, którą się teraz golę, manipuluje mi się po twarzy bardzo dobrze. Spójrzcie, bo tak dużo dodałem wody, a jeszcze ta piana zachowuje swoje właściwości prawie dokładnie tak, jak kiedy nie było takiej ilości wody. Patrzcie, dalej się błyszczy bardzo ładnie. - 444 egzemplarze mydła na świecie z tej edycji. Macie dostęp do tego mydła na dwaostrza.pl u Joanny, u Marcina. Są też tam inne mydła od tego włoskiego producenta. I wody tak samo. To mydło wraz z wodą, które Wam pokazałem na początku filmu, wkrótce też będzie na kanale. Mam nadzieję. Jak dożyję. Może dożyję. Zobaczę, jak to będzie. Teraz ostatnie przejście z włosem. I tutaj już jest doskonale. Piana błyszcząca. Mój przyjaciel Karol Niedźwiadek, o którym Wam już mówiłem teraz, wystartował ze swoim kanałem i mam nadzieję, że wkrótce bardziej się rozkręci, bo jeśli chodzi o golenie, to zna się chłopak na rzeczy i naprawdę myślę, że warto śledzić jego kanał. Który zaczyna swoją działalność teraz. Bardzo dużo świeżości daje to mydło, naprawdę. W takim stopniu akurat. Nie jest mrożenie, lodowate mrożenie skóry, tylko to jest taki porządny, dobry chłodek. Naprawdę, jak to jest wyważone. Podoba mi się to. Podoba mi się takie zestawienie. Więc mydło nie jest całkowicie pozbawione zapachu. To nie jest taki przaśny zapach szarego mydła. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie to zbalansowane, a jednocześnie w taki sposób, że nie narzuca, nie kuje nas w nos jakimś nadmiarem zapachu, jak te amerykańskie mydła na przykład. Można sobie przesuwać po skórze, poślizg jest zachowany, skóra jest naprawdę dobrze nawilżona. Próbka, która wystarczy mi jeszcze na 2 golenia. Może by jeszcze z kamisoli spróbować.
Proszę bardzo. Gogol. Możemy skupić się na samym goleniu, na tej świeżości i żadne niepotrzebne zapachy nas nie zwodzą. Bardzo podoba mi się tutaj właśnie ten pozostawiony poślizg po zgarnięciu piany. Dobrze to jest zrobione. Nie ma, jest wrażenie chłodu na skórze w trakcie golenia, ale nie ma wrażenia pieczenia jak przy niektórych mydłach. Takiego dyskomfortu, to jest przyjemny chłód. Czy coś tu mamy jeszcze do poprawki? Pod żuchwą tradycyjnie, ale wiecie co, ja spróbuję teraz już tylko na samym tym filmie, który teraz naniosłem wodą, rękami na twarz. Zobaczmy. Proszę bardzo. Jest poślizg. Pozostaje jedno z ciekawszych goleń. Takie widzicie. Jest to pierwsze golenie mydłem bez zapachu na moim kanale. A jak wiecie, ja do zapachów przywiązuję dużą wagę. Dla mnie to jest ważne. Jak mydło pachnie bądź nie pachnie. Tutaj mydło nie pachnie, ale pachnie. W pewnym stopniu. Ale to jest, właśnie to jest eukaliptus. Może jeszcze to. Jedna strona. Żadnego ściągnięcia skóry. Skóra jest nawilżona, nie piecze w ogóle. Więc te składniki zawarte w mydle nie robią nam krzywdy. Brzytwa przygotowana dla Tomka. Tomek, dziękuję za użyczenie jej do filmu. Zostanie Ci wysłana, nawecowana, zabezpieczona i będziesz mógł się golić tą piękną brzytwą jeszcze długi czas. Proszę bardzo. I po przetarciu mydłem wygląda pięknie. Piękna brzytwa ze świetnie zrobionymi okładkami. To nie są jej oryginalne okładki. Okładki zostały zmienione. Bardzo, bardzo imitują okładki rogowe. Ja, biorąc tą brzytwę pierwszy raz do ręki, myślałem, że to jest róg bądź polerowany heban. Bo tak do złudzenia to przypomina. Dobre mydło. To, co zostało jeszcze w tym węzełku, to ja użyję jako balsamu swoim zwyczajem. Knot, patrzcie, wciąż jest pełen piany. Też i tak właśnie włosie świńskie, kiedy dobrze zmoczymy w wodzie, nie za gorącej, żeby nie uszkodzić włosia i kleju w pędzelku, tak zmoczone włosie świńskie nie ma prawa zżerać nam piany. Po prostu zachowuje się piana do końca. Wiele razy rozcieńczyłem i patrzcie, knot jest wypełniony pianą, co za chwilę zobaczycie. A tutaj po goleniu użyję wody Aftershave Mateo 911. To będzie woda, która wystąpi na którymś kolejnym goleniu. 100 ml
Rasatura olfattiva. Włoski produkt. Tu jest ciekawie zrobiony, bo herb firmowy Abate Lamantia jest zrobiony z wypukłością. Bardzo, jeśli chodzi o detale, o szczegóły, to robi wrażenie, naprawdę. Woda przejrzysta, jak widzimy. Taki dozownik, proszę zobaczyć. I tutaj jest napisane, ale to będzie na następnym filmie, co będę tutaj się... O, proszę. I takie dozowanie, to mi się podoba. Dobry kosmetyk, nie potrzeba używać dużo. Tu jest bogato. O, ale... O, proszę Państwa. Proszę Państwa. Lepko, przyjemnie. Miałem użyć mydła jako balsamu po goleniu, ale nie użyję, bo zapach jest świetny. O, ale mi się podoba. Dobra. To, co mamy jeszcze w knocie po 3 przejściach, w tym knocie 22 mm, to mamy jeszcze taką pianę, patrzcie, żeby to poleciało mi prosto do umywalki, a nie na stopy. Patrzcie, jaka piana. Widzicie, knot jest już pozbawiony, a tutaj taka piana takiej jakości. Proszę spojrzeć. Czuje się tą treść między dłońmi i eukaliptus. Bardzo delikatnie. Ale świetny zapach wody, jadźcie. Będę musiał się chyba czym prędzej ogolić z tym zestawem, który Wam pokazałem na początku filmu. Tymczasem odwiedzajcie mojego przyjaciela Karola. Odwiedzajcie mój kanał. Kolejnym subskrybentom bardzo dziękuję. Jeśli chcecie, powiedzcie swoim przyjaciołom, że jest kanał Kwaska. Tymczasem tak dobrze ogolony, z pachnącą skórą, z pewnością dostanę buziaka od żony. A cytując małą Amelkę, jestem fantastycznie urelaksowany. Naprawdę golenie jest świetne golenie. Tymczasem do zobaczenia, przyjaciele. Bądźcie zdrowi.